To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach i ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Developer Experience. Co jako firma robimy, żeby nasi deweloperzy mieli jak największy komfort pracy, czym jest Allegro Developer Platform i jak dużą swobodę w wyborze technologii pozostawiamy deweloperom. Nazywam się Jakub Dowgirt i zapraszam do słuchania. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Allegro Tech Podcast. Moim gościem dzisiaj jest Michał Janiszewski. Cześć Michał. Cześć, witam. Senior Product Manager w Allegro, ale zanim zaczęliśmy naszą rozmowę, to już ustaliliśmy, że to nie jest Twoja jedyna rola, więc prośba tutaj o lekkie wyjaśnienie, czym jeszcze w Allegro się zajmujesz. Tak, zgadza się. W sumie w Allegro mam taką trochę dwojaką rolę i jest to Senior Product Manager w platformie technicznej i tak od strony technicznej trochę odpowiadam za produkty platformy technicznej, ale też mam taką drugi człon tej roli i to jest taki trochę wewnętrzny Developer Advocate, czyli w tym dbaniu o te produkty też dbam o to, żeby deweloperom w Allegro było dobrze i ich reprezentuję tak naprawdę. Powiedz mi, jak długo jesteś w firmie i jak tu trafiłeś? Trochę ponad rok, od stycznia zeszłego roku. Jak trafiłem? W sumie ciekawa historia, bo nie planowałem, ale gdzieś tam Marcin Magzurek, który odpowiada za platformę techniczną, mnie gdzieś tam złapał i zaczęliśmy rozmawiać. No i tak okazało się, że jest ciekawa, że tak powiem, tutaj rola do obsadzenia, co mnie bardzo zainteresowało. No i tak się tutaj znalazłem. To skoro już o roli mowa, to powiedz, na czym dokładnie polega Twoja rola, albo Twoje role, skoro już ustaliliśmy, że masz więcej niż jedną. Tak, czyli w takim może dużym skrócie odpowiadam za to, żeby po pierwsze trzymać ten kontakt właśnie z deweloperami, ogólnie z technologią w Allegro, bo Allegro jest tak podzielone troszeczkę na ten core technologii, czyli właśnie platformę technologiczną, która odpowiada za dostarczanie całej technologii plus infrastruktury i tych wszystkich narzędzi zespołom deweloperskim, no i ogólnie zapewnianie, żeby Allegro, że tak powiem, działało i działało poprawnie. A z drugiej strony też odpowiadam właśnie za to, żeby te produkty właśnie po gdzieś tam rozmowach z ludźmi spełniały ich właśnie, że tak powiem, oczekiwania to raz, a dwa, żeby faktycznie pomagały w codziennej pracy, a nie przeszkadzały, bo wiadomo, przy firmie tej skali trzeba iść na pewne kompromisy i o to chodzi właśnie, żeby tych kompromisów było jak najmniej i jak najlepiej się deweloperom żyło. Dobra, to wiemy już, Michał, czym się zajmujesz, jaka jest Twoja historia, a to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to jest Developer Experience, czyli, jak to ładnie mam napisane w skrypcie, jak się żyje programistom w Allegro. No ale właśnie, żeby mówić o czymś, to warto jest wiedzieć, co to jest, więc czym jest Developer Experience? To jest taki dosyć modny od pewnego czasu w branży termin i to, że tak powiem, opisuje takie zjawisko, które jest pewnym, że tak powiem, wskoczeniem firm na kolejny poziom, czyli w momencie, kiedy firma oprócz, że tak powiem, codziennej gonitwy za tym, żeby po prostu robić swoje rzeczy, swój produkt, czy tam ogólnie dla klientów na przykład, to zaczyna też dbać o to, żeby tak jakby to doświadczenie deweloperów w pracy codziennej przy tworzeniu na przykład tego produktu było jak najlepsze. I to jest właśnie to developer experience, czyli może analogicznie trochę nawiązując do user experience, są ludzie, którzy projektują tak jakby to całe doświadczenie użytkowników z korzystania z jakichś produktów. To developer experience to jest mniej więcej tym samym, tylko że pod kątem właśnie tych produktów dla deweloperów, czyli jak na co dzień sobie deweloper, nie wiem, robi na przykład, zajmuje się backendem, produkcją backendu, to może albo spędzić dużo czasu setupując sobie środowisko, onboardując się, jeżeli jest na przykład nowym pracownikiem, a potem sam wymyślać koło na nowo i wszystkie, nie wiem, biblioteki, jakieś systemy do, dajmy na to, logowania wszelkich problemów, monitoringu i całe to środowisko deweloperskie setupować sobie samemu i samemu to wymyślać, a może na przykład ktoś za niego troszeczkę o to zadbać i dostarczyć mu pełen pakiet zarówno informacji, gdzie, jak może łatwo działać w środowiskach, które są już w firmie dostępne, jak i cały set narzędzi, który właśnie mu to po pierwsze przyspieszy onboarding, a po drugie bardzo znacznie ułatwi i uprzyjemni codzienną pracę. Ale ja rozumiem też, że powiedziałeś, że to jest developer experience, to jest coś, co jest teraz modne, ale my w Allegro robimy to zanim to modne było. Tak jest. To jest w ogóle ciekawostka fajna, bo i to jest w sumie jedna z rzeczy, która mnie zaskoczyła, jak tutaj przyszedłem do Allegro.
miałem trochę nadzieję, że dużo nowości, że tak powiem, świeżości wprowadzę i oczywiście to też jest prawda, ale Allegro, tak jak właśnie powiedziałeś, bardzo często robiło pewne rzeczy, które teraz na przykład są standardami rynkowymi albo są jakimiś trendami na rynku, zanim tak naprawdę to było modne i właśnie taki developer experience jest jednym z tych przypadków i to nawet zanim to zostało nazwane developer experience, no to w Allegro już funkcjonowały właśnie takie całe platformy dla deweloperów, które tak naprawdę tą codzienną pracę właśnie ułatwiają. Także tak, Allegro właśnie było tam, zanim to było modne. No dobra, to do szczegółu. Załóżmy, że jestem deweloperem, który chce do Allegro dołączyć. Jakie elementy tego developer experience możesz mi zaoferować? To jest w sumie właśnie to takie nasze podejście w platformie technicznej, że staramy się zaoferować taki cały zestaw produktów deweloperom, których w codziennej pracy mogą użyć. Oczywiście mogą wybrać tego nie używać ze wszelkimi tego konsekwencjami i narzutem, że dużo rzeczy będą musieli wymyśleć sami, ale mają cały set produktów. Zaczynając od tego, powiedziałbym, naszego takiego flagowego produktu, który jest, teraz to troszeczkę nazywamy właśnie, przenazywamy, że tak powiem, Allegro Development Platform i to jest taki korowy produkt, który polega na tym, że jest jedno miejsce i to jest taki jeden UI, gdzie deweloper wchodzi i ma cały taki panel zarządzania swoimi usługami. A pod spodem działa cała taka, nazwijmy to, logika odpowiadająca za to, żeby te usługi jego łatwo tworzyć, wdrażać na kolejne na wybrane środowiska, dodawać wszelkie jakieś systemy powiązane typu jakiś monitoring, logowania i co tylko możemy sobie wymarzyć i tak naprawdę wszystko ma w jednym miejscu. Można to nazwać takim w sumie naszym prywatnym serverlessem, tylko w sumie Allegro to zrobiło zanim to jeszcze było modne, tak jak wcześniej już powiedzieliśmy. I ja też rozumiem, że to, co nas wyróżnia, to jest to, że nad rozwojem tego narzędzia pracuje jeden konkretny, dedykowany zespół, który ma na celu dbanie o to, żeby ten produkt rozwijać. Powiedziałbym, że i tak i nie, bo tak, pracuje zespół, który pracuje nad tym corem tego narzędzia, ale cały tak jakby ten stack właśnie narzędziowy to jest ileś powiązanych różnych produktów ze sobą i narzędzi. I za to odpowiada w sumie, nie pamiętam teraz dokładnie ile, ale rząd tam zespołów różnych, za każdy taki klocek właśnie odpowiada konkretny zespół, który właśnie rozwija. Czyli mamy jakieś klocki tego systemu, które odpowiadają właśnie za łatwe takie generowanie wszystkich systemów monitoringowych, a za serwis właśnie, tak. Czyli sobie ktoś może wyklikać, ja chcę zasetopować monitoring na swoim serwisie, który tworzę. Tak samo są osobne klocki odpowiadające za gdzieś tam konfiguracje, zmienne środowiskowe. Jest osobny klocek odpowiadający za to, że jak ktoś na przykład buduje nie backendowe, ale frontowe serwisy, no to ma gotowe tak jakby zestawy komponentów i gotowe technologie, z których może to poskładać. Czyli zamiast sobie samemu ten front pisać, no to z gotowych klocków może to poskładać, które w dodatku już są też przystosowane pod wygląd Allegro, bo też korzystamy na przykład z design systemu, który też nasz stworzyliśmy i który daje tą jednolitość tak jakby tej szaty graficznej, że tak powiem, frontu. Ale zakładam, że Allegro nie jest jedyną firmą, która takie rozwiązania przygotowuje, więc pytanie, co wyróżnia tą naszą platformę na tle innych firm? Absolutnie nie jest jedyną firmą, która to przygotowuje. Wyróżnia nas to, że po pierwsze, zanim gdzieś tam to się spopularyzowało, no to Allegro swoje pierwsze już iteracje po tym właśnie robiło, więc w momencie, kiedy Allegro to tworzyło, no to takich rozwiązań po prostu tak szeroko dostępnych i tak rozwiniętych jeszcze nie było, więc powiedziałbym, że to wyniknęło w pewnym sensie tak jakby z potrzeby czasu i się rozwinęło w taką całą właśnie złożoną platformę. I wyróżnia to, że to jest po prostu też uszyte na naszą miarę. Czyli jakbyśmy poszli, dajmy na to, do AWS-a, no to tam mamy pewny zestaw różnych komponentów cloudowych, które możemy użyć, ale nie wszystkie będą spełniać nasze wymagania. Na przykład potrzebą naszej firmy jest to, że potrzebujemy być nie tylko w cloudzie, ale też mamy fizyczne centra danych, które tak naprawdę mamy, tak powiedziałbym, powykręcane, że są no niesamowicie wydajne, niesamowicie też efektywne kosztowo. No i w pewnych kategoriach cloud na przykład nam tego zaoferować nie może. Więc żeby taka platforma, która normalnie jest dostępna tylko dla chmur publicznych, była dostępna też dla prywatnych chmur, no to tak naprawdę właśnie to jest ten wyznacznik tego naszego systemu. Oprócz tego całego oczywiście Developers Experience, ponieważ teraz mamy taki właśnie ruch trochę, że cała ta platforma też daje troszeczkę unarzędziowienia pod kątem tego, że jak ktoś wewnętrznie w firmie tworzy taki kolejny klocek, no to naturalnie często wychodzi tak, że
ktoś pracuje przy budowie danego swojego serwisu, okazuje się, że stworzył coś, co może się przydać innym ludziom, no to chce to opublikować. No to ta platforma też daje takie trochę unarzędziowienie, czyli jak gdzieś opublikuję to jako część tej platformy dostępną dla wszystkich, no to out of the box mogę dostać trochę metryk jakichś, troszeczkę danych pod kątem, żeby się dowiedzieć więcej, jak ludzie to adaptują, jak to na przykład kolejne wersje tego mojego narzędzia zmigrować i tak dalej. No dobra, ja nie jestem deweloperem, chociaż wcześniej udawałem, że nim jestem, ale jeżeli coś zrozumiałem przez mój okres pracy w Allegro, to jest jednak to, że jest bardzo duża rzesza deweloperów, którzy lubią po swojemu albo dłubać, albo eksperymentować. Więc pytanie brzmi, czy to jest tak, czy ta koncepcja nie ma ciemnej strony? Czy mając Allegro Developer Platform, deweloper jest zmuszony z niej korzystać? Czy to jest, nazwijmy to, wygodne narzędzie, ale jeżeli ktoś chce, to może robić po swojemu? Powiedziałbym tak, każda oczywiście ma swoje ciemne strony i ludzie czasem właśnie przychodzą z pewnymi zastrzeżeniami. To jest naturalne i staramy się na to reagować. Tylko jedno, co trzeba sobie uświadomić, że każda firma, włączając te największe firmy też, które są na rynku, przy pewnej skali musi pójść na pewne, że tak powiem, kompromisy, wyrzeczenia i spełniać pewne jakieś szeregi różnych wymogów też na przykład audytowych, prawnych. I pod tym kątem w pewnym momencie, no troszeczkę, jakkolwiek to brutalnie może nie zabrzmi, musi być pewna tak jakby dowolność troszeczkę ograniczona. Ale naszym podejściem jednocześnie jest tak, że tak jak wspomniałem, my jako platforma techniczna oferujemy taki zestaw produktów. I ludzie mogą tego użyć, ale mogą wybrać tego nie używać. I w momencie, kiedy stwierdzą, że na przykład nie podobają mi się te produkty, ja chcę zrobić po swojemu, to też jest to możliwe, tylko ze wszystkimi tak jakby tego skutkami, ponieważ pewną dozę standaryzacji i tak musimy wymuszać jako firma, chociażby żeby spełniać właśnie wszelkie jakieś wymagania audytowe. Więc taka osoba, która wybiera nie używać naszych produktów, może to zrobić, ale musi sama zapewnić, że te wszystkie tak jakby wymagania audytowe będą spełnione, czyli że serwisy będą napisane wedle jakiegoś na przykład kontraktu, co w przypadku naszych narzędzi mamy na przykład taką bibliotekę do backendu, która się nazywa Andamio. Cały taki kontrakt mikroserwisowy sama daje, że tak powiem, out of the box trochę. W przypadku, kiedy ktoś wybierze nie używać tego, no to musi po prostu sam zapewnić, że serwis ten kontrakt spełnia, że odpowiednio loguje rzeczy, że te logowane rzeczy są też bezpieczne, że przy logowaniu tak jakby na przykład nie są przetrzymywane żadne na przykład dane klientów nigdzie i tak dalej. Czyli w dużym skrócie po prostu ludzie nie używając tych produktów muszą i tak podążać pewnymi standardami i muszą tak jakby te standardy spełnić sami. A jak użyją naszych produktów, naszych w sensie platformy technicznej, to mają tą ścieżkę bardzo, bardzo ułatwioną i koniec końców tak naprawdę oszczędzają czas. Ale też to, co mnie ciekawi, powiedziałeś wcześniej, że czasami dostajecie feedback, reagujecie na jego. Jak częste są takie przypadki, tak z ciekawości i jakby z twojej perspektywy tego roku w Allegro, jak dużo feedbacku płynie od użytkowników, który wpływa na to narzędzie, na ten produkt, który rozwijacie? Dużo. Powiedziałbym tak, dużo płynie i to bierze się z kilku tak jakby płaszczyzn. Po pierwsze, ludziom zależy. Ludziom w Allegro bardzo zależy na tym, żeby zarówno produkt Allegro był fajnie rozwinięty, jak i żeby po prostu robili na co dzień ciekawe rzeczy w sposób, który chcą robić. Także ludzie wiedząc, że mają jakieś rzeczy do użycia i czasem nie do końca spełnia to ich, że tak powiem, potrzeby, czasem tak się zdarza, to wiedzą, gdzie nas znaleźć i sami z tym przechodzą. Drugą tak jakby płaszczyzną tego jest to, że my sami wychodzimy też pod ten feedback do ludzi. Czyli zarówno gdzieś tam badania szerokie, że tak powiem ilościowe prowadzimy, czyli wysyłamy jakieś różne ankiety z czasem, żeby zbadać ogólnie, czy gdzieś jakie jest zadowolenie, czy gdzieś czegoś nie pominęliśmy, czy coś gdzieś się nie pojawia, jakiś temat na przykład, którym się powinniśmy zainteresować. Dwa, że zespoły, które danymi produktami właśnie platformy się zajmują, dajmy na to właśnie ta biblioteka Andamio, same wiedzą, kto jest ich klientami. I też do tych klientów same wychodzą bezpośrednio, już tak pogłębiają ten feedback właśnie i też słyszą, co tam można usprawnić, co dodać, bo trendy też na rynku i technologii się zmieniają, więc my też próbujemy tak jakby się do tego adaptować, a czasem nawet trochę je wyprzedzać.
A kolejnym aspektem jest to, że moja rola też jest trochę taka, żeby właśnie zapewnić, że gdzieś tam to wychodzenie do deweloperów po ten feedback jest, dzieje się na różnych właśnie płaszczyznach no i też tak naprawdę ja chodzę czasem, może to brutalnie mówiąc, gnębię ludzi o to, żeby powiedzieli, no to co ich boli w tej codziennej pracy. To skoro już o feedbacku, to powiedz mi, bo też jakby parokrotnie w czasie naszej rozmowy powiedziałeś, że Allegro Developer Platform, że te wszystkie produkty, które wy dostarczacie, mają pomóc. Skąd wy faktycznie wiecie, że pomagają? W sensie, jak wy mierzycie to, czy te elementy, te rozwiązania, które dostarczacie, rzeczywiście przynoszą korzyść? To jest w ogóle bardzo ciekawy i złożony temat, bo to jest coś, z czym każda firma się boryka. W sensie, jak na przykład stwierdzić, że całe środowisko pracy i że ludzie w ogóle są efektywni. Jeżeli tak albo nie, no to dlaczego i co zrobić? No i my też tak jakby próbujemy to robić trochę po swojemu, a trochę też czerpiąc z tego, co, że tak powiem, branża robi. By the way, nie ma jednego słusznego sposobu. Każda firma, włączając to gigantów technologicznych, się boryka z tymi samymi problemami, też przez to przechodzi i co chwilę wychodzi z nowym sposobem na mierzenie. I my też właśnie taki sposób mamy. I on polega na przykład na tym, że pomijając już te rzeczy, które wspomniałem, czyli gdzieś tam wychodzimy po ten feedback, wysyłamy ankiety, mierzymy jakieś tam satysfakcje, to też mamy metryki twarde po prostu z tych naszych narzędzi. Czyli dajmy na to, jak ktoś pracujący na przykład teraz nad developmentem aplikacji mobilnej na co dzień pracuje, no to mierzymy od po pierwsze takiego jego lokalnej pracy, czyli jak korzysta z naszych narzędzi, no to wiemy na przykład ile czasu mu zajmuje, żeby, nie wiem, lokalnie sobie zbudować aplikację, ile mu lokalnie na tej naszej stacji roboczej zajmują te tak jakby przepuszczanie testów i testowanie tej aplikacji. Tak samo dalej wiemy, ile czasu zajmują ludziom na przykład jakieś pipeliny, czyli do zbudowania już gdzieś tam aplikacji do deploymentu na środowisko, ile faktycznie ten deployment zajmuje, ile ludziom zajmuje na przykład code review i czy może tam coś nie możemy za pomocą na przykład AI pomóc, aż po właśnie ten końcowy klocek, czyli jak już chcemy tą zmianę opublikować na produkcji, no to ile tak naprawdę od tego zaczęcia pracy do wypuszczenia czegoś do klienta, ile to zajmuje. Także mierzymy w procesie twarde dane, widzimy, że na przykład gdzieś testy zaczęły bardzo długo przechodzić, albo ludzie bardzo długo czekają, aż, nie wiem, jakieś runnery, dajmy na to CI, nie są w wystarczającej ilości, więc żeby w ogóle taki CI się odpalił, no to ludzie trochę czekają i właśnie na bazie tych danych też wiemy, gdzie co zoptymalizować i czy pomagamy. I koniec końców tak jakby składając po pierwsze feedback od ludzi, to zadowolenie z tymi twardymi danymi, wiemy mniej więcej, że w tym obszarze pomagamy bardzo, w tym trochę mniej teraz się powinniśmy skupić, a teraz w ogóle na przykład jak teraz na rynku jest modny AI, to się otwierają nowe możliwości, no to może używając tego możemy teraz pomóc w kompletnie nowym obszarze. Teraz chciałem chwilę z tobą pogadać o twojej perspektywie, bo jak powiedziałeś, jesteś w Allegro od ponad roku już. Czy praca w Allegro czymś cię zaskoczyła? W skrócie tak, kilkoma rzeczami. Jedną rzeczą, która najbardziej mnie chyba zaskoczyła, to w sumie wspomniałem już tak mimowolnie tam chwilę wcześniej w wypowiedzi, jest to, że przychodząc tutaj myślałem, że sporo takiej świeżości wprowadzę i oczywiście trochę rzeczy wprowadziłem, ale Allegro jest bardzo ciekawym miejscem, które właśnie powiedziałbym wyprzedza często swój czas. Jak się gdzieś tutaj wychodzi z jakimś nowym pomysłem, to często się okazuje na przykład, że coś takiego już kiedyś było robione i albo już jest, już działa, albo gdzieś na przykład było robione i nie chwyciło z jakichś tam ważnych na przykład powodów. Więc Allegro jest też firmą, która bardzo bazuje na danych, więc za każdym razem jak gdzieś tam się wychodzi z nowym pomysłem, no to jest masa danych dostępna do tego, że czy był jakiś eksperyment prowadzony, czy się udał, czy się nie udał. I to mnie chyba najbardziej zaskoczyło, że po prostu Allegro jest miejscem, które przeszło już z taką skalą i które przeszło tak długą drogę i próbowało tylu różnych ciekawych rzeczy i też wydevelopowało tyle swoich własnych rozwiązań, że za każdym razem jak wychodzi coś nowego na rynku, to nie zawsze jest tak, że to jest kompletna nowość dla Allegro, bo często tutaj właśnie
to w pewnej formie już jest, albo już jesteśmy w trakcie tego wprowadzania, wyprzedzając trochę to. Nie wszystkim czasem na zewnątrz się chwalimy, bo niektóre rzeczy są takie bardziej do wewnątrz, ale to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło, że technologicznie Allegro jest bardzo, bardzo wyprzedza czasem swój czas, że tak powiem. A z kolei, co dla ciebie jest takim elementem, który stanowi jakiś wyznacznik atmosfery albo kultury firmy? Ciekawe pytanie. Myślę, że jest kilka rzeczy. Po pierwsze, myślę, że zawsze ludzie. Pod tym kątem właśnie, że ludzie w Allegro są bardzo otwarci. Nawiązując teraz ponownie do tego feedbacku. Jak ludzie sami przychodzą do nas z feedbackiem, albo my zbieramy feedback, to zawsze praktycznie spotykamy się z sytuacją, w której ludzie bardzo otwarcie wychodzą z tym, co właśnie boli, co poprawić, co jest fajne i co więcej, to nie jest tylko takie, że tak powiem, narzekanie dla narzekania, ale ludzie przychodzą z takim konstruktywnym feedbackiem, bardzo otwarci, że mam tutaj taki pomysł, to może byśmy zrobili to. I to myślę, że to jest jeden z takich wyznaczników właśnie ważnych kultury. Jeżeli jest ta otwartość i ludzie nie boją się mówić właśnie tego feedbacku, tego co boli, to moim zdaniem jest jeden z najważniejszych aspektów firmy. Mamy też taki hashtag firmowy, dobrze tu być. Dlaczego twoim zdaniem dobrze być w Allegro? Ze względu właśnie na te rzeczy, które już powiedziałem w sumie. Po pierwsze, ta otwartość ludzi. Myślę, że jak większość ludzi, ja mam tak, że lubię pracować z ludźmi bystrymi i co więcej, z mądrzejszymi ode mnie. I z reguły jest tak, że właśnie takich ludzi tu w Allegro spotykam i to jest mega, mega fajne. I ci ludzie, będąc jednocześnie właśnie otwarci i mając tą kulturę właśnie tej otwartości w firmie, to jest niesamowite miejsce właśnie pod tym kątem i z tego względu dobrze tu być. A dwa, że technologiczne Allegro, tak jak wspomniałem, często tak jakby ten rynek wyprzedza. I to też jest takie dosyć unikatowe, żeby być w miejscu, w którym po pierwsze się próbuje takich rzeczy innowatorskich. Wiadomo, nie wszystkie gdzieś tam wyjdą i to też jest okej, bo z tego się wyciąga wnioski i potem ma się dane właśnie do kolejnych gdzieś tam prób, decyzji. Ale będąc w miejscu, w którym można próbować takich rzeczy i że tak powiem, robić rzeczy, które też potencjalnie mogą gdzieś właśnie wyznaczać ten teren na rynku, bo Allegro w sumie też parę produktów ma takich na zewnątrz, które są szeroko używane, zopen source'owanych, to też wydaje mi się, że daje ludziom takiego boosta. Mi osobiście daje. To teraz moje dwa ulubione pytania na czele z pierwszym. Jaki jest najdziwniejszy produkt albo najdziwniejsza rzecz, jaką kupiłeś na Allegro? Musiałbym się bardzo zastanawiać. Chyba mam. Ślimaki. Ślimaki żywe? Tak. Nie mogę nie spytać, a po co? To jest ciekawa historia. Partnerka zaczęła hodować krewetki w akwarium. Może nie brzmi to ciekawe, mnie też to na początku, że tak powiem, nie jarało, ale jest zaskakująco ciekawe do obserwowania. I z tymi krewetkami zaplątały się, że tak powiem, właśnie takie ślimaki, które często są nazywane szkodnikami. I na potrzeby tego, żeby je zlikwidować, to trzeba było kupić kolejne ślimaki, które jedzą poprzednie ślimaki. Mam takie wrażenie, że chyba wygrałeś na razie. Przynajmniej za mojej kadencji prowadzenia podcastu nagrodę za najdziwniejszą rzecz kupioną na Allegro. Tak. Powiedz mi jeszcze, gdyby ktoś po wysłuchaniu naszej rozmowy chciał cię jeszcze podpytać o Allegro Developer Platform, o to, co robicie i jak robicie, to gdzie można cię znaleźć? Po pierwsze, można mnie znaleźć na LinkedInie po nazwisku i imieniu. Po drugie, Twitter, Janiszew. A po trzecie, myślę, że po prostu gdzieś tam ten kontakt będzie tutaj poprzez podcast podlinkowany, także spokojnie można mnie też tam znaleźć. A kolejnym aspektem jest to, że czasem gdzieś tam się pojawiam na różnych konferencjach, także jak gdzieś ktoś zobaczy moje nazwisko i gdzieś mnie publicznie zobaczy, to śmiało też zachęcam do tego, żeby podejść i pozaczepiać o te tematy. Tak, ja muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się z tobą rozmawiało. Michał, wielkie dzięki za rozmowę i cóż, powodzenia w dalszym rozwoju ADP. Dziękuję również za rozmowę. To już wszystko na dziś w Allegro Tech Podcast. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi artykułami na Tech Blogu, projektami open source, meetupami i ofertami pracy w Allegro, sprawdź linki w opisie i obserwuj nas w mediach społecznościowych. Do usłyszenia w kolejnym Allegro Tech Podcast.